W programie Balkony i Tarasy cały czas zaklinamy wiosnę. Po wesołych bratkach przyszła pora na kolorowe pierwiosnki, nazywane też prymulami. Jakie kompozycje uda mi się stworzyć z pomocą tych roślin? O tym już za chwilę. Zapraszam. Wytrzymałe na mróz pierwiosnki występują w różnorodnych wielkościach i kształtach. W sklepach ogrodniczych dostępne są różne gatunki i odmiany, ale my skupimy się dzisiaj na tych najbardziej popularnych pierwiosnkach bezłodygowych. Gama barw kwiatów u tych roślin jest ogromna, od białej do prawie czarnej. Kolory mogą być czyste i nasycone lub delikatne, pastelowe o subtelnych odcieniach. Ponadto kwiaty mogą być dwu- lub trójkolorowe, o kontrastowo zabarwionym oczku i brzegach płatków. Podobnie jak bratki, przetrwają niewielkie nocne przymrozki. Możemy je zatem sadzić na balkonach i tarasach już w marcu. Jedynie w przypadku zapowiadanych silnych mrozów poniżej -5 stopni Celsjusza należy je zabezpieczyć lub wnieść do pomieszczenia. Te urocze, łatwe w uprawie byliny są niewielkie, dorastają jedynie do 10 cm wysokości. Liczne kwiaty osadzone są na krótkich szypułkach pośrodku rozety zielonych błyszczących liści. Wybierając je w sklepie, unikajmy okazów o liściach bladych, odbarwionych lub przywiędłych. Wybierajmy za to te egzemplarze, które mają dużo pąków kwiatowych. Kosze lub donice obsadzone kolorowymi pierwiosnkami rozświetlą każdy kąt. Zabieramy się więc za sadzenie. Prymule wyglądają bardzo atrakcyjnie, gdy są sadzone w grupie. Dzięki setkom odmian możemy tworzyć niezwykle barwne kompozycje, dekorując nasze okna, balkony i tarasy. Uprawa tej rośliny nie powinna sprawić kłopotów nawet początkującym ogrodnikom. Okres kwitnienia pierwiosnków przypada na marzec i kwiecień, ale czasami zdarza się, że kwitną dłużej, aż do lata. Zresztą rozety zielonych liści nawet po przekwitnięciu wyglądają atrakcyjnie. Pierwiosnki mogą być też częścią większej kompozycji w połączeniu z innymi roślinami. Pytanie, jakie musimy sobie zadać, to czy będą grały rolę główną, czy może drugoplanową. Po jesiennych lub zimowych nasadzeniach często w donicach zostają nam różne rośliny. Nie wyrzucajmy ich. One z pierwiosnkami będą wyglądać doskonale. Kapusta ozdobna przetrwała całą zimę i nadal prezentuje się świetnie. Zostanie więc częścią naszej kompozycji. Podobnie jak iglaki, które były częścią doniczkowej zimowej dekoracji. Cały czas intensywnie zielone będą tłem dla niewielkich prymulek. Wrzośce są prawdziwą ozdobą wczesnej wiosny. W odróżnieniu od wrzosów kwitną właśnie teraz. Oprócz tego, że są prześliczne, są również miododajne. Bardzo chętnie są oblatywane przez pszczoły wylatujące z uli po długiej, mroźnej zimie. Posadzę go obok kapusty w tym samym odcieniu fioletu. No i w końcu przyszła pora na pierwiosnki. Ponieważ są niewielkie, warto posadzić je z przodu większej kompozycji. Wymagają gleb żyznych, bogatych w próchnicę. Podłoże uniwersalne lub kwiatowe będzie w tym przypadku jak najbardziej odpowiednie. Prymule są roślinami, które można sadzić na skalniakach. W większej donicy możemy więc stworzyć mini skalniak. Duże otoczaki będą dodatkową dekoracją i uzupełnieniem całości. Pierwiosnki jako zwiastuny wczesnej wiosny warto też sadzić z roślinami cebulowymi kwitnącymi w marcu i kwietniu. Należą do nich m.in. hiacynty i krokusy. Tego typu kompozycja może być wesoła, we wszystkich kolorach tęczy, może być też stonowana kolorystycznie. W tym przypadku całość będzie w odcieniach bieli i fioletu. Najweselszym kolorem jest chyba kolor żółty i pomarańczowy. W takich barwach oczywiście też znajdziemy pierwiosnki. Taka słoneczna kompozycja rozjaśni ponure marcowe dni. Do prymulek możemy dodać bratka w podobnym kolorze. Możemy dodatkowo uzupełnić całość również gałązkami, np. bukszpanu lub bluszczu. Pierwiosnki należy podlewać, gdy tylko przeschnie podłoże. Usuwamy też przekwitłe kwiaty, bo to stymuluje dalsze kwitnienie. Warto je nawozić, mniej więcej raz na 2 tygodnie, nawozem do roślin kwitnących. Pierwiosnki lubią półcień, będą więc naprawdę dobrze czuły się na naszych balkonach i tarasach. A gdy już przekwitną, możemy je posadzić w gruncie, na przykład w ogrodzie lub na działce. I to wszystko na dziś. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień.